Supermassive Games znalazło pewną niszę w grach wideo. Nie jest to popularna nisza, ale ma swoje grono fanów, m.in. mnie. To gry, które przywodzą na myśl gry sprzed lat, które określało się mianem filmów interaktywnych. Oczywiście te są dostosowane do aktualnych standardów. Prawdziwych aktorów zastąpiły generowane modele 3D wzorowane na prawdziwych aktorach. Jest w tym jakaś nutka absurdu. Oto druga gra z serii Dark Pictures Anthology o tytule Little Hope. Seria Dark Pictures przypomina emitowane dawno temu opowieści skrypty. Każdy, nazwijmy to, odcinek opowiada inną historię z innymi bohaterami. Nie wiem, czy taki był cel Supermassive Games, ale do tej pory w każdym z dwóch epizodów grał jeden bardziej rozpoznawalny aktor. W tym zobaczymy Willa Poultera, znanego chociażby ze świetnego Netflixowego Bandersnatcha. Do gry wprowadza ponownie kurator, w którego wcielił się Pip Torrens, którego też nie tak dawno oglądaliśmy w roli Herstara w serialowej wersji Kaznodziei. Little Hope opowiada o pasażerach autobusu, którego kierowca doprowadza do wypadku gdzieś w pobliżu miasteczka Little Hope. Kierowca znika, a piątka bohaterów zostaje pozostawiona samym sobie. Dość szybko postanawiają udać się do miasteczka i poszukać pomocy. Little Hope okazuje się miejscem, w którym w XVII wieku miała miejsce egzekucja kilkoro mieszkańców oskarżonych o czary. Bohaterowie dość szybko zostają nawiedzeni przez duchy z przeszłości, przenosząc się do dawnych czasów i obserwując wydarzenia z procesu czarownic, w którym zdają się brać udział przodkowie aktualnych bohaterów. Podróż do miasteczka staje się walką o przetrwanie i przede wszystkim o zrozumienie, co tu się właściwie dzieje. W grę możemy grać samotnie lub w ramach trybu Movie Night, gdzie może wziąć udział do 5 osób i każda steruje swoim bohaterem, na zmianę podając sobie pada. Pomysł fajny i na imprezach, na których nie króluje koks, fajnie może się to sprawdzić. Podobnie jak poprzednio, Little Hope to gra filmowa, w której więcej oglądamy, a granie zazwyczaj polega na scenkach Quick Time Event. Miejscami tego typu mechanika jest dość absurdalna, gdy po cutscence zrobimy dosłownie 2-3 kroki i aktywujemy kolejną cutscenkę. Postaciami kierujemy na zmianę, od czasu do czasu oglądając napotkane przedmioty lub czytając porozrzucane tu i ówdzie artykuły. Od czasu do czasu znajdziemy również pocztówki, które zawierają tak zwane przeczucie, czyli krótki, zagadkowy filmik z nadchodzących wydarzeń, które może się spełnić, ale nie musi. Oczywiście wszystko to już było znane z Until Dawn. Do tego dochodzą jeszcze rozmowy pomiędzy bohaterami, dzięki którym zwiększamy lub zmniejszamy zaufanie pomiędzy członkami całej grupy. Polega to na wyborze pomiędzy tym, co dyktuje nam rozum, a tym, co dyktuje serce. Oczywiście decyzje mają wpływ na wydarzenia w przyszłości, a nieumiejętne klikanie w scenkach Quick Time Event może doprowadzić do śmierci bohaterów, choć na tym gra się nie kończy. Od tego, ilu bohaterów dotrwa do końca gry, zależy od nas i od naszego refleksu. Gra dość umiejętnie wprowadza bohaterów, pozwalając nam poznać każdego z nich. Bardzo szybko walczymy o to, aby każdy z nich przeżył, bo nikt w zasadzie nie jest jednoznaczny i to jest fajne, bo nawet postać, której nie lubimy, dzięki naszym wyborom może zyskać w końcu naszą sympatię. Historia jest dobra. Do ostatniej niemal sekwencji nie można być pewnym, o co chodzi. Kolejne wydarzenia powodują coraz więcej pytań, na które brakuje odpowiedzi. Niestety mam wrażenie, że mniej tutaj sekwencji, w których naprawdę adrenalina skacze. Nawet sekwencje Quick Time Event są zrealizowane tak, że nawet casuale zdążą kliknąć przycisk w odpowiednim momencie. Przez co w połowie gry strach przed straceniem członka grupy mocno zelżał i nawet gdy działy się na telewizorze sceny, które powinny podnieść mi ciśnienie, na luzaczku wklepywałem kolejne przyciski, ratując ziomeczków z opresji. To chyba nie tak miało wyglądać. Mam też wrażenie, że mocno obniżono poziom trudności względem Men of Medan, które już trudne nie było. Choć historia trzyma na krawędzi fotela i byłem autentycznie ciekawy, jak twórcy to wyjaśnią, to zakończenie pozostawiło mnie z przekonaniem, że ktoś tu ze mnie robi niemałego wała. Owszem, w pewnym momencie dochodziłem do wniosku, że nie mają jak tego wyjaśnić i w sumie zakończenie, a właściwie ostatnia sekwencja, odziera cały misternie budowany klimat z tajemnicy i spłyca całość do poziomu kałuży.
Słabo, bardzo słabo. Albo brakowało pomysłu, albo już było to wszystko tak zagmatwane, że nie wiedzieli jak z tego wybrnąć. Wolałbym chyba, aby gra nie stawiała kropki nad i zostawiała zakończenie do własnej interpretacji, bo to co dostajemy to jakiś śmiech na sali. Oczywiście zakończeń jest kilka i zależą one od tego jak wykonaliśmy pewne zadania wcześniej, ale samo rozwiązanie zagadki pozostaje niezmienne. Inna rzecz to wręcz absurdalny moment, który mnie spotkał. Nie chciałbym tutaj jednak zbytnio spoilerować. Do końcowej sekwencji przeżyli wszyscy moi bohaterowie i pod koniec mamy możliwość wyboru dość znaczącego, ale mającego wpływ na postacie z przeszłości. Po dokonaniu wyboru, ni z tego ni z owego, uśmiercono mi jednego z bohaterów. Całkowicie bez sensu i bez jakiegokolwiek powodu. Po prostu. I przyznam, że ten kretynizm mocno mnie zaskoczył i niestety też wpłynął na końcową ocenę gry. Jeśli chodzi o oprawę, ponownie Supermassive Games stanęło na wysokości zadania. Postacie, a najbardziej Will, wyglądają bardzo dobrze. Ich mimika, mistrzostwo świata. Gorzej wypadają miejscówki, bo zazwyczaj łazimy po jakichś lasach, od czasu do czasu odwiedzając jakąś biedną chatę. W miejscówkach brakuje detali, są miejscami bardzo umowne i jest to dość dziwne, bo gra raczej korzysta z dość niewielkich lokacji, aby nie powiedzieć, że ich rozpiętość to dosłownie kilka metrów, a niestety nie wyglądają one jakoś porywająco. Wolałem chyba klaustrofobiczne miejscówki statku z Men of Medan. W parze ze świetnymi postaciami idzie oczywiście dobrze dobrana ścieżka dialogowa. Niestety nie ma możliwości zagrania po polsku, nawet w wersji kinowej, co dla osób słabiej znających angielskich będzie dość sporym problemem. Warto wspomnieć, że na PlayStation 5 gra działa w 60 ramkach i wygląda to świetnie. Niestety na PlayStation 4 poprzednia odsłona miała spory problem z płynnością, więc zakładam, że i tutaj problemy mogą występować. Little Hope to z jednej strony spadek formy i zmęczenie materiału, z drugiej ciekawsze podejście do tematu i z trzeciej kiepawe zakończenie, które wręcz odrzuca od kolejnego spróbowania rozegrania partyjki i sprawdzenia innych wyborów. Oczywiście Dark Pictures na tym się nie kończy. Już dostaliśmy zapowiedź kolejnej odsłony o podtytule House of Ashes, który z trailera zapowiada się na coś ciekawego, ale z drugiej strony Little Hope też na trailerze zapowiadało się lepiej niż w rzeczywistości. Seria Dark Pictures Anthology to seria dla koneserów filmów interaktywnych. To nie jest gra na długie zimowe wieczory. Mnie jej ukończenie zajęło 4,5 godziny, przy czym dość sumiennie wąchałem ściany, wszystko przeczytałem, a potem jeszcze obejrzałem wszystkie filmy z bonusów, tam wywiady i inne pierdoły. Także szału nie ma. Jeśli interesują Cię takie klimaty, powinieneś być zadowolony. Little Hope miejscami przypomina rip-off Silent Hilla i to taki dość spory, ale nawet mimo to śledziło mi się historię z wielkim zaciekawieniem. No ale jak wspomniałem na początku, to niszowa produkcja dla tych, którzy to docenią i szukają takich gier. Inni niech lepiej omijają Little Hope szerokim łukiem.